Dotarliśmy do końca projektu, więc czas na podsumowanie i zaczniemy od wymiarów. Długość blatu 214 cm, szerokość 90 i wysokość całego stołu od podłogi do górnej powierzchni blatu 75 cm. Grubość blatu jeszcze 34 mm około. Nogi montowane na śruby czarne na imbus. Muszę jeszcze tylko pomalować te podkładki, bo srebrne strasznie wyglądają i rzucają się w oczy. Jak będą czarne, będzie się to wszystko ładnie komponowało. Jak widzieliście na filmie, dawałem dwie mufy w blat, ale jeszcze poza filmem stwierdziłem, że jeszcze jedną dam po jednej na nodze, więc w sumie mamy na każdą nogę po 3 śruby, które będą to zdecydowanie mocniej trzymały. No bo jak widzicie, tutaj nie ma żadnego połączenia między tymi deskami, poza żywicą, która też właśnie gdzieś tam powchodziła w otwory. Tych otworów w ogóle nie widać, także naprawdę bardzo fajnie, a zdecydowanie bardziej wzmocni cały blat. Czytając Wasze niektóre komentarze, widziałem, że jest jeszcze kilka wątpliwości odnośnie samego etapu zalewania żywicą. Tutaj poszło około 23 kg żywicy i była użyta żywica, która była przeznaczona do grubych odlewów. Około 4 cm było zalewane na jeden raz i czas żelowania takiej żywicy to minimum też 2 dni, więc mamy sporo czasu na to, żeby przygotować żywicę, żeby ją wymieszać, wylać jedną porcję, drugą porcję, trzecią porcję, tworząc jednolitą warstwę, grubą jednolitą warstwę. I tak było tutaj robione. Najpierw rozrobiłem jedno wiadro, wylałem, okazało się, że mam wyciek, więc zacząłem sytuację ratować. Po opanowaniu sytuacji rozrobiłem spokojnie, bez nerwów, drugie wiadro i wylałem kolejną warstwę. To wszystko mi się wymieszało, warstwa z warstwą, tworząc właśnie jednolitą, jedną grubą 3,5 cm prawie warstwę i nie widać żadnego połączenia. Gdybyśmy mieli wolną żywicę, robimy to zupełnie inaczej wtedy, bo robimy to w sposób taki, że już na etapie mieszania mieszamy zupełnie inne ilości. Maksymalnie kilogram mieszamy, wylewamy. Mieszamy kilogram, wylewamy, mieszamy kilogram, wylewamy i grubość tego, co wylaliśmy, nie powinna przekraczać centymetra. Wtedy będziemy mieli pewność, że ta nie zagotuje nam się i żelowanie będzie następowało w miarę spokojnie i pod kontrolą, na pewno większą niż przy grubszych warstwach. Przychodzimy następnego dnia, sprawdzamy, czy żywica jest utwardzona. Jeśli tak, zalewamy znowu tym samym sposobem, czyli kolejna warstwa do centymetra, kilogram, kilogram, kilogram. Oczywiście tutaj już streszczamy się dosyć mocno z mieszaniem, bo taka ilość będzie powodowała szybszy wzrost temperatury, a co za tym idzie, będzie próbowała nam się zagotować. Chyba że będziemy rozrabiali w dosyć szerokim pojemniku, wtedy jest większa powierzchnia, większą powierzchnią żywica będzie oddawała temperaturę. W węższym pojemniku ta powierzchnia jest mniejsza i temperatura wtedy zostaje w żywicy i mniej jej wychodzi na zewnątrz. I tak tutaj, słuchajcie, robiliśmy. Czyli wszystko było zalane jednego dnia, w ciągu tak naprawdę 2 czy 3 godzin był zalany cały kanion. Nie następnego dnia, nie przychodziłem z drugą porcją żywicy, jak już pierwsza była utwardzona. Wszystko było zalane dosłownie w ciągu 2 czy 3 godzin maksymalnie. I stworzyło właśnie to, dzięki temu jest stworzona jednolita warstwa na całej grubości i nie widać żadnego śladu właśnie warstwy z warstwą. Jeśli chodzi o żywicę, nie sugerujcie się filmami, które powstały ponad 2 lata temu o Epidianie 652, bo do każdego projektu będziemy podchodzili w zupełnie inny sposób i może się okazać, że tamta żywica na przykład będzie się nie nadawała do pewnych rzeczy i tak jest właśnie w tym projekcie. Tutaj była użyta
zupełnie inna żywica i każdy projekt wymaga od nas czegoś innego. Jeśli chodzi o lakier, a właściwie glazurę, która tutaj była użyta firmy Fides, bardzo fajnie się sprawdziła na drewnie, tworzy niesamowitą strukturę i na pewno będę używał w kolejnych projektach, jak będę właśnie potrzebował zabezpieczyć drewno. Na żywicę nie wiem, czy się będzie sprawdzała ze względu na to, że troszkę się jednak matowi i może być po prostu zbyt miękka, a może za dużo dodałem rozcieńczalnika. Ciężko mi powiedzieć. Najlepszym rozwiązaniem, jeśli macie już gotowy projekt i brakuje mu tylko zabezpieczenia, nie potraficie lakierować, nie macie lakierni, według mnie najlepszym sposobem jest po prostu zawiezienie takiego elementu do lakierni, gdzie profesjonalnie będą po prostu wiedzieli, jak się tym zająć i zrobić to tak, żeby dobrze to zabezpieczyć właśnie przed rysowaniem, bo żywica nie jest na tyle twarda, na tyle odporna, żeby nie matowiła się, a najtwardszy lakier, który będzie, na pewno ją zabezpieczy przed tym bardziej niż właśnie sama żywica. To by było tyle w tej serii. Projekt mamy już zakończony. Było bardzo dużo informacji. Mam nadzieję, że przynajmniej część z Was z nich skorzysta. Jeśli będziecie mieli jakieś pytania, oczywiście piszcie śmiało. Ja postaram się w wolnej chwili na nie odpowiedzieć. Projekt mamy zakończony. Stół już jest gotowy i mam nadzieję, że Wam się podoba, bo tak naprawdę razem ze mną przez te kilka filmów go robiliście. I słuchajcie, dziękuję Wam bardzo serdecznie za aktywność, za Wasze lajki, za Wasze komentarze i teraz ode mnie w Waszą stronę, oczywiście lajki, dzięki serdeczne. Pamiętajcie, widzimy się na Lubdrew 2019, jeśli będziecie gdzieś w pobliżu, zapraszam bardzo serdecznie. Do zobaczenia, trzymajcie się, na razie, cześć. I get attention. Don't turn me into what I'm not. I have to be me 24/7, and I ain't never gonna stop. No, 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 no. No, 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 no. Oh, no, no, no. No, and I ain't never gonna stop. Come on, listen to me. I've tried so many times to tell you this is as good as I can be. Why isn't it enough to be faithful and also be the hit of the party? Let's just break it down to you and me uptown, dancing all around till the disco ball pops. But I have to be me, and everyone can see your anger is misplaced.